Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj zajmiemy się recenzją sprzętu ciekawego i jednocześnie sprzętu dość kontrowersyjnego, czyli PlayStation Portal. To urządzenie zadebiutowało całkiem niedawno na rynku i szybko wokół niego zaczęła się robić spora zadyma. Ten sprzęt jest dedykowany do streamowania konsoli PlayStation 5 i co ciekawe, jeżeli wierzyć danym z internetu, no to wciąż sprzedaje się całkiem nieźle, co tylko bardziej właśnie podkręca wokół niego kontrowersje. Przy okazji za udostępnienie tego właśnie urządzenia chciałem podziękować firmie Sony oraz jej pracownikom w Polsce. Więc jakim urządzeniem jest PlayStation Portal, do czego on w ogóle służy i czy warto go kupić? Sprawdźmy. Na początek powiedzmy sobie tradycyjnie, co to jest w ogóle za sprzęt. Gdybym teraz wam pokazał właśnie tego PlayStation Portala, którego widzicie teraz na ekranie i zapytał, co to w ogóle waszym zdaniem jest, no to pewnie większość z was by odpowiedziała, że to jest konsola do gier, takie coś jak Nintendo Switch, czy też takie coś jak Steam Deck. I otóż nie. PlayStation Portal nie jest konsolą. To jest urządzenie do streamingu. Spytacie, jaka to jest różnica? Ano, różnica jest taka, że PlayStation Portal nie potrafi samodzielnie uruchomić żadnej gry. To jest taki tablet, który streamuje obraz z waszej konsoli PlayStation 5 i żeby z niego korzystać, to musicie oczywiście mieć to PlayStation 5, bo sam sprzęt bez tej konsoli jest bezużyteczny. I tylko sam obraz jest przekazywany na portal. Portal natomiast wygląda tak, jak wy sami widzicie. Jest to taki wielki ekran z dołączonymi po boku kawałkami pada. Posiada on 8-calowy ekran Full HD, wykonany prawdopodobnie w technologii IPS, niestety nie obsługują technologii HDR. To urządzenie łączymy sobie z konsolą poprzez właśnie sieć Wi-Fi, no i w ten sposób gramy sobie zdalnie na naszym PS5. Zdalnie możemy sobie zagrać w sumie gdzie tylko chcemy w domu, na łóżku, na fotelu, na kanapie i tak dalej. Przy okazji to, co jest ważne, że korzystając w ten sposób właśnie z PS5 poprzez tego PlayStation Portala, zostawiamy wolny telewizor, co jest szczególnie ważne właśnie w przypadku rodzin z tylko jednym TV. Wtedy nawet jak jakiś tam domownik chce sobie używać telewizora, no to sobie używać go może, a my wtedy korzystamy z naszego portala jako niby telewizora i w ten sposób gramy sobie w PlayStation 5. Co ciekawe, sam tablet jest oparty na Androidzie, natomiast my w praktyce nie mamy do niego żadnego dostępu, więc żadnych aplikacji tam sobie nie zainstalujecie. I pewnie niektórzy spytają mnie teraz, o co mi chodzi, bo ja powiedziałem, że wszędzie w domu możemy grać, tak? A co jeżeli byśmy chcieli zagrać poza domem? No technicznie w sumie to jest możliwe, natomiast jest to też mocno pogmatwane. Portal nam nie oferuje żadnego slotu na kartę SIM, więc musielibyście w tym celu udostępnić sobie Wi-Fi z telefonu i w ten sposób spróbować się połączyć jakoś zdalnie z konsolą poza domem. Jeżeli nie korzystacie jednak z technologii 5G, no to będzie takie opóźnienie, że to po prostu nie ma za bardzo sensu. Ja bym chciał to sprawdzić, natomiast mój telefon 5G nie obsługuje, więc i tak tego sprawdzić nie mogłem. Skoro już wiemy, po co jest to urządzenie i mniej więcej jak działa, przejdźmy sobie do zobaczenia go na żywo. A więc pudełko od PlayStation Portala wygląda dokładnie tak. Jest całkiem spore, także możecie zobaczyć, że to nie jest jakieś malutkie pudełeczko. Natomiast jest ono standardowe dla produktów Sony, także nie ma tutaj nic ciekawego. To moje pudełko oczywiście, tak jak się pewnie spodziewacie, jest zmasakrowane, bo to jest jednostka recenzencka. Niestety nie wszyscy też jednostki szanują. Jak widać, wygląda ono po prostu tak sobie. Ale przystąpmy do otworzenia go. Także otwieramy je sobie z tej strony i wyciągamy. W środku znajdziemy kolejne pudło, na którym w zasadzie nic nie ma. Natomiast co ja wam chciałem pokazać, żeby to pudełko otworzyć, bo w środku jest jeszcze kolejne pudełko, to trzeba pociągnąć taki specjalny języczek. I tutaj jest taki fajny szczegół, możecie sobie zobaczyć, że na tym języczku są wytłoczone właśnie przyciski na padzie od PlayStation. To jest niby taki szczegół, ale to jest całkiem fajne. A, jeszcze co chciałem wam powiedzieć, że te pudełka są dużo lepszej jakości niż te na przykład z PlayStation 5, bo tam mieliśmy taki tragiczny karton do jajek. Tutaj jest na szczęście dużo lepiej, to wygląda dużo solidniej, no i widać, że to jest zapakowane dużo bezpieczniej niż właśnie takie PlayStation 5. Dobra, tutaj nic nie ma ciekawego, otwieramy sobie kolejne pudło. Jak widzicie, idzie to całkiem sprawnie. Sobie włożę. I mamy kolejne pudło. I otóż, żeby teraz się dostać do zawartości, to widzicie, tu jest taki specjalny języczek. Za niego trzeba pociągnąć. I tutaj w środku znajduje się już sam PlayStation Portal. Natomiast portal zostawimy sobie na deserek.
Ja jeszcze chciałbym Wam pokazać, co to była ta część, którą my żeśmy właśnie zdjęli, czyli to. Tutaj jak sobie to obrócicie, to tutaj jest miejsce na kabel USB, który będziecie sobie używali do tego portala. Natomiast widzicie, że u mnie tego kabla nie ma. No ja zgłosiłem już wydawcy, że ktoś ten kabel podwalił i go po prostu nie ma. U Was ten kabel będzie dokładnie tutaj. I tutaj już nic więcej nie ma, to możemy odłożyć. Wróćmy sobie do podstawowego pudła. I nie, jeszcze nie przechodzimy do tego portala. Na razie go sobie stąd wyjmijmy. On jest w takim specjalnym kondonie. I pod tym portalem znajdziemy sobie szufladkę. I w tej szufladce jest taka książeczka. Otóż pewnie większość z Was myśli, o, instrukcja. Otóż to nie jest instrukcja. Tutaj są tylko jakieś pierdoły bezpieczeństwa, jakieś takie pierdoły, no totalne, tak. Recykling, jakieś tam duperele tego rodzaju. Jak podłączyć kabel, no to każdy chyba wie. Otóż jeżeli chcecie znaleźć prawdziwą instrukcję, to w tej książeczce musicie wziąć sobie, otworzyć na polu User Guide i ten kod sobie zeskanować. Tutaj będzie prawdziwa instrukcja, jak tego sprzętu się używa. Także nie zdziwcie się, że to nie jest instrukcja. Moim zdaniem taka instrukcja powinna być w pudełku, a nie jakieś pierdoły. No, ale niestety nie ma. Dobra, schowam to z powrotem. Ok, to sobie odłóżmy. Nie będzie nam na razie potrzebne. I przejdźmy do samego portala. Wyjmijmy go sobie z ochronnego kondona. I PlayStation Portal wygląda dokładnie tak. Jest to taki przerośnięty pad z ekranem i to w zasadzie było tyle, tak? To jest cały opis tego sprzętu. I teraz zawsze jak widzimy jakiś sprzęt, no to ja zaczynam od opisania, czy jest on dobrze wykonany. Tak było z Nitrodekiem i tak zrobimy sobie teraz z portalem. Może pamiętacie, że najlepszym sposobem jak sprawdzić, czy sprzęt jest fajnie wykonany, no to jest po prostu sprawdzić, czy są gdzieś nadlewki plastikowe. Przy okazji zobaczycie sobie tego portala. Otóż on wygląda dokładnie tak. I czy są tu jakieś nadlewki plastikowe, czy ten sprzęt jest dobrze wykonany? Żadnych nadlewek tutaj nie ma, on jest naprawdę solidny. Co więcej, ja Wam powiem, że jak ja patrzyłem na renderach, na reklamach na ten właśnie sprzęt, no to wydawało mi się, że on jest taki strasznie jakiś lekki, tak? Jakoś tak mało solidnie wykonany, jakby się miał za chwilę złamać. Szczególnie to widać właśnie przy tych łączeniach z ekranem, to wydaje się jakieś takie mało solidne, nie? Natomiast na szczęście, jak obrócicie ten sprzęt, no to widać, że tutaj to mało solidne na pewno nie jest. To trzyma się pewnie, to wygląda naprawdę nieźle, no i to jest na pewno solidne. Dobra, teraz jeżeli chodzi o sam sprzęt, co on tutaj ma nam do zaoferowania z przodu, no jak widzicie z przodu jest to po prostu pad. Natomiast jest to pad bardzo przypominający DualSense'a, ale to nie jest DualSense. Ja tutaj mam DualSense'a, ja wam go pokażę. Tutaj jest właśnie DualSense i tutaj mamy PlayStation Portal. No one są bardzo, bardzo podobne, tak? Natomiast zauważcie, na DualSense'ie przycisk PlayStation jest tutaj, a na portalu jest tu. Przycisk od mikrofonu na DualSense'ie jest tutaj, a na portalu jest tu. I nie ma tutaj przycisku w ogóle touchpada. Także troszeczkę się różni, ale ogólnie jest bardzo, bardzo podobny. Jeżeli mieliście styczność właśnie z padem DualSense, no to na pewno jeżeli chodzi o portala nie będziecie mieć żadnych problemów z obsługą tego urządzenia. Dobra, wezmę tego DualSense'a, żeby nam nie przeszkadzał. Dobra, to jest jeżeli chodzi o przód, tutaj praktycznie nic więcej nie ma. Teraz jeżeli chodzi o górę. Tutaj znajdziemy przyciski głośności, także znajdziemy głośniki, znajdziemy specjalny przycisk do parowania takich słuchawek bezprzewodowych PlayStation Link. Tutaj od razu ja ostrzegam, nie działają z tym urządzeniem zwykłe słuchawki na Bluetooth. Trzeba mieć takie specjalne PlayStation Link. Ja ich nie dostałem w zestawie, także ja wam nie powiem, jak one działają, ale w każdym razie to jest do tego przycisk. I tutaj mamy przycisk uruchamiania. I to w zasadzie tyle. Tutaj nic więcej nie ma. Teraz jeżeli chodzi o dół urządzenia, tutaj mamy oczywiście gniazdo ładowania, czyli USB typu C. O, może teraz je widać, bo jest to w takiej szparze, że ciężko to dostrzec. No i tutaj mamy też jacka. I to w zasadzie byłoby na tyle, jeżeli chodzi o to urządzenie. Jak to urządzenie się trzyma? Całkiem dobrze, dlatego że te właśnie od tego pada takie zaczepki do trzymania są bardzo masywne, tak samo jak w DualSense'ie, a DualSense'a przecież trzyma się dobrze i dokładnie tak samo jak w padzie, tutaj z tyłu jest też taka chropowata powierzchnia
i to się trzyma naprawdę pewnie. Samo urządzenie jest dość solidnie wykonane, można je trzymać jedną ręką, tak jak widzicie, nie ma z tym żadnego problemu, czy to lewą, czy prawą i ogólnie wygląda to po prostu nieźle. No dobra, to tyle jeżeli chodzi o sam wygląd i jakość urządzenia, przejdźmy sobie do reszty. No dobra, teraz pytanie, jak na tym grać? Otóż obsługa tego urządzenia jest bajecznie prosta, mi się wydaje, że nikomu nie powinna sprawiać problemów i w ogóle jest to naprawdę bardzo proste. Na początku jak włączymy sobie ten tablet, to zostaniemy powitani takim ekranem, na którym musimy wybrać sobie sieć Wi-Fi, z jaką się połączymy. Oczywiście wybór tej sieci jest obowiązkowy, bo tak jak mówiłem, Portal to jest urządzenie do streamingu, ono samo gier nie odpala. Jakby się ktoś zastanawiał, nie ma tutaj złącza internetowego, także możemy się połączyć jedynie przez Wi-Fi. Gdy już się z tym Wi-Fi połączymy, no to pozostaje nam tylko zaakceptować jakieś tam licencje, pierdencje oraz połączyć Portala z naszą konsolą PlayStation 5. Do tego my użyjemy sobie oficjalnej aplikacji PlayStation Now. No i to by było w zasadzie na tyle. Teraz za każdym razem jak będziemy chcieli uruchomić PlayStation Portal, no to on się będzie łączył z naszą konsolą i pokaże nam wideo wprost z ekranu startowego naszego PlayStation. I co przy tym jest ważne, my nie musimy tego PlayStation 5 mieć cały czas włączonego, bo Portal ją potrafi włączyć, jeżeli zostawiliśmy ją w stanie wstrzymania. Oczywiście jeżeli całkowicie włączycie tę playkę, no to wtedy już jej zdalnie nie włączycie, więc pamiętajcie, żeby jej w ogóle całkowicie nie wyłączać, tylko zawsze przełączać ją właśnie w ten tryb wstrzymania. No i to by było w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o obsługę tego urządzenia. Ona jest bajecznie prosta. Teraz spójrzmy, jak to urządzenie sprawdza się w swoim najbardziej podstawowym zastosowaniu, czyli właśnie graniu w gry. Tutaj słowo wstępu, wasze doświadczenia z tym sprzętem, one się będą różniły w zależności od tego, jaki macie internet, jaki macie router, bo to jest, tak jak mówiłem, urządzenie do streamingu. Ja większość testów tutaj przeprowadziłem w typowym użytkowaniu, czyli właśnie niezbyt daleko od routera i po Wi-Fi. Natomiast sprawdzałem też, jak Portal sobie radzi przy mocno obciążonej sieci oraz daleko od routera i o tym też sobie później powiem. I od razu tutaj mówię na start, najważniejsza rzecz, która całkowicie zniszczyła poprzedni sprzęt, jaki ja recenzowałem, czyli właśnie NitroDeka, czy na PlayStation Portal gra się wygodnie. Tutaj mogę was od razu zapewnić tak. Na PlayStation Portalu gra się bardzo wygodnie, w zasadzie dokładnie tak samo jak na DualSense, na którym zresztą te kontrolery po bokach Portala są przecież wzorowane. To urządzenie trzyma się wygodnie, to urządzenie trzyma się pewnie i jest po prostu fajnie. Ja powiem wam szczerze, że tak jak mówiłem podczas unboxingu, miałem takie obawy o delikatność tego tabletu, natomiast okazało się, że niepotrzebnie, że ten tablet został naprawdę fajnie wykonany, no i po kilkudziesięciu godzinach gry właśnie na nim, na pewno ja nie nazwałbym PlayStation Portala delikatnym. On sprawia wrażenie takiego solidnego, wygodnego sprzętu, który chociaż jest trochę ciężki, bo ten ekran w sumie oczywiście trochę waży, no to nadal dobrze leży w dłoniach i dobrze się na nim gra. Tak samo też jak DualSense, on ma z tyłu taką chropowatą powierzchnię kontrolerów, dzięki czemu ma się pewność, że on przypadkowo nam się z rąk nie wyślizgnie i to jest też fajne. Jak natomiast wypada sprawa samych przycisków? Otóż zaprezentowany przez producenta układ przycisków już taki fajny nie jest, chociaż nadal gra się fajnie, przyjemnie. Powiem wam, że ogólnie jest tutaj wszystko w miarę dobrze rozmieszczone, natomiast ja się często myliłem, jeżeli chodzi o naciskanie przycisku PlayStation i odruchowo jak go szukałem właśnie z prawej strony, okazało się, że on jest umieszczony z lewej. Dość długo mi zajęło właśnie przyzwyczajenie się do tego, że on jest w jakimś takim odwrotnym miejscu. Ja w sumie nie wiem, dlaczego on jest w ogóle po lewej, bo większość osób jest praworęczną, to on powinien być z prawej, ale jest jak jest. Na szczęście można się do tego przyzwyczaić. Natomiast większym problemem tutaj jest brak fizycznego przycisku touchpada. Po prostu tego przycisku w ogóle tutaj nie ma. Zamiast tego my sobie możemy tego touchpada symulować, dwukrotnie wciskając ekran dotykowy tam w określonym miejscu, ale to jest po prostu jakieś mało wygodne. Tutaj muszę zaznaczyć, że tutaj dużo zależy od gry. Są takie gry, gdzie tego przycisku touchpada używa się bardzo często, na przykład jak w Helldivers, i wtedy to rzeczywiście przeszkadza, bo to jest po prostu niewygodne wciskanie tego dotykowego ekranu. Z drugiej strony są też takie gry, na przykład jak projekt Warlock, tam w zasadzie tego touchpada w ogóle się nie naciska, także nie jest to kompletnie problem. To oczywiście jest minus,
ale na szczęście, że reszta tego sprzętu została wykonana naprawdę fajnie, jeżeli chodzi o ergonomię, jeżeli chodzi o przyciski, no to da się to przełknąć. Wzorem DualSense oprócz tego mamy także dostęp do tych haptycznych wibracji znanych właśnie z PlayStation 5, które to działają dokładnie tak samo jak na DualSense, czyli bardzo dobrze. Z tego co słyszałem, to niektóre portale miały jakieś usterki techniczne z tymi wibracjami. Tam ludzie pisali w internecie, że one są bardzo głośne albo że w ogóle nie działają. Natomiast u mnie wszystko było ok w tej jednostce testowej, także jeżeli mielibyście jakiś problem, to dajcie go po prostu na gwarancję. Powinno to działać dobrze. Jak tutaj natomiast wypada sam ekran? Otóż całkiem nieźle bym nawet powiedział. Po tym jak Sony zdecydowało się wrzucić do portala zwykły ekran LEDowy, no to ja podejrzewałem, że tutaj będzie cienko, że kolory będą jakieś wybrane, że czas reakcji może być jakiś do dupy. Okazuje się jednak, że w sumie jest pod tym względem całkiem nieźle. Do dyspozycji tutaj mamy 8-calowy ekran z rozdzielczością Full HD i on przez tą rozdzielczość, przez to opakowanie pikseli oferuje naprawdę bardzo ostry obraz. Do tego nie ma też większych problemów z kolorami, one są naprawdę całkiem w porządku i to na tyle, że nie miałem większego problemu z przesiadką z mojego monitora 4K, który też ma te kolory na dobrym poziomie. Ja ten ekran przyglądałem się mu przez jakiś czas, no i ze specyficznego blasku wokół niektórych takich świetlistych obiektów na nim, no to przypuszczam, że jest to panel wykonany w technologii IPS. Ta technologia przez ostatnie lata przeszła sporą metamorfozę i teraz bardzo dużo ekranów jest właśnie wykonywanych w tej technologii IPS i są one coraz lepsze. I rzeczywiście ten w portalu jest całkiem niezły i można na nim spokojnie grać, natomiast nie jest to nic takiego ponad standard. Największymi minusami tutaj z pewnością jest brak obsługi technologii HDR, której w sumie nie wiem dlaczego nie ma, oraz kiepska czerń, no ale to jest oczywiście przypadłość samych ekranów typu IPS. Jeżeli nie macie telewizora z obsługą HDR-a i kupicie portala, no to na jego ekran raczej nie będziecie narzekać, bo jest po prostu niezły. Natomiast jeżeli już macie telewizor z obsługą treści HDR, no to jak spojrzycie sobie na ekran w portalu, to może Wam pozostać jednak pewien niedosyt. Sporym minusem w tym sprzęcie natomiast jest kompletny brak obsługi słuchawek na Bluetooth, które stają się coraz popularniejsze. No mnie to akurat nie przeszkadzało, bo ja mam słuchawki przewodowe i to urządzenie oczywiście posiada jacka i bez problemu te przewodowe słuchawki sobie podłączycie. Natomiast jeżeli chcecie korzystać z tych bez kabla, no to jedynym wyborem na portalu jest tak zwany PlayStation Link. To jest taki specjalny protokół, który obsługują obecnie tylko 2 modele słuchawek od Sony. Natomiast ja tych słuchawek nie otrzymałem do testów, także wypowiedzieć się w tym temacie nie mogę, ale na pewno to, że portal nie obsługuje słuchawek na Bluetooth jest dużym minusem tego właśnie sprzętu. No dobra, i w temacie portala pozostała nam jeszcze jedna ważna kwestia, która dla tego sprzętu jest kluczowa. Otóż portal, tak jak sobie powiedzieliśmy, nie odpala sam gier, a korzysta właśnie ze streamingu. Duże znaczenie odgrywa to właśnie w takim razie, czy wyświetlany obraz jest odpowiedniej jakości, czy wyświetlany obraz nie ma opóźnień, no i najważniejsze, czy w ogóle to działa sprawnie i czy tego obrazu po prostu nie przerywa. Sprawdźmy więc, jak to wypada. I to akurat w dużej mierze zależy od Waszego internetu, routera oraz łącza. Ja od razu Wam mówię, posiadam łącze 1 giga na sekundę, ono jest poprowadzone światłowodem i mam jakiś gówniany router Huawei, który mi dostarczył mój dostawca internetu. Używając portala podłączyłem się do sieci Wi-Fi 5 GHz i taka właśnie sieć jest rekomendowana. Jeżeli u siebie macie tylko sieci 2,5 GHz czy tam 2,4, no to jednak polecałbym użyć lepszego routera i włączyć właśnie tę sieć 5 GHz, bo inaczej mogą być spore lagi. Żeby sprawdzić wszystkie możliwości tego sprzętu, przetestowałem portala w aż 4 różnych scenariuszach. Pod różnym obciążeniem sieci, pod różną odległością od routera i w różnych miejscach całego mieszkania. I okazuje się, że ku mojemu zaskoczeniu gra się na nim całkiem w porządku, nawet przy średnim zasięgu, o czym zaraz się przekonacie. I tutaj jeszcze taka jedna uwaga na start. Jak będziecie używali tego urządzenia i podłączycie go i odpalicie ten stream, no to z mojego doświadczenia wynika, że zawsze przez pierwsze 5-10 sekund ten obraz się jakoś przycina, dopiero po chwili się stabilizuje i wszystko gra, także nie przeraźcie się, jeżeli to będzie się przez chwilę zacinać, tak to po prostu działa. No dobra, na początek postanowiłem przetestować najbardziej typowy scenariusz. Router jest w końcu pokoju, PlayStation 5 jest podłączone do routera poprzez sieć bezprzewodową i pytanie teraz, jak to działa? No w tym przypadku działa to po prostu dobrze. Po tych początkowych 10 sekundach, gdzie tam jakieś były lagi, no to praktycznie nie było żadnych większych problemów z połączeniem.
Jakość obrazu jest w porządku, chociaż widać, że to nie jest pełne Full HD. Ten obraz jest jednak bardziej rozmyty niż na przykład interfejs samego tabletu, no to jednak przy tak małym ekranie nie jest to aż tak widoczne i szybko można się do tego przyzwyczaić, także to problem na pewno nie jest. Przez kilka godzin, jak ja grałem bez przerwy, no to zdarzyło się tam jakieś kilka sekund jakiegoś rwania obrazu, kilka sekund jakiegoś opóźnienia, natomiast ani razu ten stream nie został przerwany i ani razu nie musiałem ruszać swojej dupy z łóżka, a co tu dużo mówić, to było dla mnie ważne. Bardziej doświadczeni gracze na pewno będą chcieli wiedzieć, jak w tym przypadku wygląda sprawa opóźnień. Otóż protokół Remote Play, którego Sony właśnie używa do streamingu, pod względem opóźnień był zawsze akurat w porządku, no i w przypadku Portala też tak jest. Opóźnienie nawet przy korzystaniu z Wi-Fi jest naprawdę minimalne. Śmiem twierdzić, że większość osób tego opóźnienia w ogóle nie zauważy, także będzie wam się grało tak samo dobrze jak na lokalnym PlayStation 5. Jeżeli chodzi natomiast o bardziej hardkorowych graczy, no to na pewno to opóźnienie w jakiś tam sposób zauważycie, natomiast nadal da się spokojnie grać. Do grania w znakomitą większość gier Portal pod tym względem się więc nada i dopiero przy grach wymagających jakiejś natychmiastowej reakcji, czy na przykład tytułach multiplayer, można mieć jakieś pretensje. Ja jednak powiem wam szczerze, że spodziewałem się, że w tym przypadku będzie dużo gorzej i w tym aspekcie Portal mnie niewątpliwie pozytywnie zaskoczył. No dobra, i tutaj Portal wypadł fajnie, natomiast w tym czasie, kiedy ja robiłem te testy, to nikt z tego domowego Wi-Fi nie korzystał i ta sieć była w ogóle kompletnie nieobciążona, tam był tylko Portal podłączony. Sprawdziłem więc, jak sprawa się będzie miała, podczas gdy sieć będzie właśnie obciążona. Na telefonie ja sobie odpaliłem aplikację Spotify, żeby tam coś właśnie ciągnęła w tle. Do tego uruchomiłem też telewizję na obu telewizorach, a u mnie w domu ja mam telewizję po Wi-Fi, także obciążyło to bezpośrednio właśnie router i sieć bezprzewodową i o to mi właśnie chodziło. Następnie przystąpiłem właśnie do testów, jak się gra na Portalu w takim przypadku. I okazało się, że co prawda w tym scenariuszu częściej pokazywały się jakieś przecinki, zdarzały się tam chwilowe przerwania obrazu częściej niż poprzednio, natomiast nadal spokojnie dało się grać. Ani razu stream się nie przerwał, opóźnienie pozostało na podobnym poziomie, także grałem sobie w Stalkera, grałem sobie w parę gier, było wszystko ok. Można więc powiedzieć, że ten test Portal jak najbardziej również zaliczył. W następnym przypadku chciałem sprawdzić, jak Portal sobie poradzi, jeżeli odejdę od routera naprawdę daleko. A więc sprawdźmy. No i w tym scenariuszu poszedłem sobie na drugi koniec mieszkania, usiadłem przy stole i do tego zmniejszyłem też moc nadawania Wi-Fi w taki sposób, żeby Portal miał do dyspozycji jedynie 2 kreski zasięgu z 3. No i co? No i się okazało, że ku mojemu zaskoczeniu niewiele co tak naprawdę zmieniło. Obraz był dalej w porządku, jakieś tam sporadyczne artefakty się zdarzały, ale to naprawdę rzadko, na przestrzeni paru godzin. Opóźnienie za to oczywiście wzrosło, no bo byłem dalej od routera, ale nadal ono utrzymywało się na całkiem grywalnym poziomie i nadal grało się przyjemnie. Także nawet ze średnim zasięgiem dało się spokojnie grać. Następnie chciałem sprawdzić, jak Portal sobie poradzi już przy naprawdę gównianym zasięgu. Zmniejszyłem moc routera tak, aby mieć tylko jedną kreskę. W tym przypadku, co mnie zaskoczyło, to urządzenie połączyło się z konsolą i nawet odpaliło grę, ale oczywiście grać się już nie dało. Opóźnienie było ogromne, obraz to się rwał dosłownie co sekundę, więc rezultatem była taka niegrywalna papka, czyli dokładnie to, czego się spodziewałem. Ja szczerze mówiąc myślałem, że on w ogóle tej gry nie odpali, ale to mu się akurat udało. Także jedno jest pewne, ten protokół streamingowy jest całkiem niezły, ale jeżeli chcecie korzystać z tego urządzenia, no to przynajmniej przy 2 krekach zasięgu, bo przy jednej po prostu będzie lipa. Ok, Portal jest fajny, jeżeli chodzi o granie same gry, natomiast wiadomo, dzisiaj PlayStation to nie są tylko same gry. Na konsoli oprócz grania w gry możemy na przykład oglądać filmy, możemy słuchać muzyki, no i możemy chociażby przeglądać YouTube'a. Do tego, jeżeli mamy abonament PlayStation Premium, no to możemy sobie też streamować jakieś starsze gry z serwerów Sony na swoją konsolę. Pytanie, jak sobie radzi z tym Portal? Otóż ja wam mogę odpowiedzieć szybko i krótko, on sobie w ogóle z tym nie radzi. Przy próbie odpalenia jakiejkolwiek aplikacji z filmami, czy nawet Spotify'a, szybko pojawia się komunikat, że ta aplikacja nie jest obsługiwana w trybie Remote Play. To samo jest ze Spotify'em, to samo jest z YouTube'em, który nie działa. Nawet więc tej recenzji, którą właśnie oglądacie, nie obejrzycie przy wykorzystaniu tego urządzenia. Jest to niewątpliwie ogromny minus Portala. Natomiast to, co ja wam mówię teraz, że żadna aplikacja nie działa, to jest jeszcze pikuś, drodzy widzowie.
Teraz wam spuszczę na głowę prawdziwą bombę. Otóż przed chwilą mówiłem o streamingu gier przy wykorzystaniu usługi PlayStation Premium, no nie? Wiecie, na konsoli Sony możecie sobie odpalić streaming gier właśnie z serwerów Sony i są to też gry nieobsługiwane w ogóle na tej konsoli, czyli na przykład jakieś starsze tytuły z PlayStation 3, czy też jakieś nowsze gry i nie musimy ich w ogóle pobierać na dysk, one się po prostu streamują. I wydawałoby się, że Portal to jest właśnie takie idealne urządzenie, żeby z tego streamingu korzystać. Otóż nie, bo to też nie działa. PlayStation Portal w obecnym stanie służy praktycznie tylko wyłącznie do grania w swoje gry na swojej własnej konsoli i nie zrobicie z nim ponadto nic ciekawego. Jeżeli myślicie, że sobie w coś zagracie, a później sobie obejrzycie film, czy tam posłuchacie sobie muzyki, no to niestety na tym urządzeniu tego nie zrobicie i się cholernie zawiedziecie. Najbardziej dla mnie zaskakujący jest fakt, że nie działa właśnie ten streaming z abonamentu PlayStation Premium, co jest dla mnie wyjątkowo głupie, no bo to powiedzmy sobie szczerze, nie ma żadnych technicznych przeciwwskazań, żeby to nie działało, to po prostu nie działa, bo nie chyba i tyle. No głupie. Ostatnie, o czym ja chciałem wam powiedzieć, to jest czas pracy tego urządzenia na baterii. Z mojego doświadczenia wam powiem, że wychodzi gdzieś tak około 6 godzin na maksymalnej jasności i ze sporadycznymi wibracjami, czyli no całkiem sporo. Urządzenie sobie zawsze możecie podładować tym kablem USB typu C, który jest dołączony do zestawu. Oczywiście nie musicie w ogóle podłączać go cały czas do samej konsoli. Możecie go podłączyć sobie do ładowarki od telefonu i też się naładuje. Ogólnie rzecz biorąc, myślę, że jeżeli chodzi o samą baterię, no to jest całkiem w porządku. A więc czas na podsumowanie. PlayStation Portal to jest takie ciekawe, natomiast jednocześnie naprawdę dziwne urządzenie. Ten solidnie wykonany tablet radzi sobie dobrze z tym, do czego został zaprojektowany, czyli ze streamowaniem gier z PlayStation 5. W cenie ponad 1000 zł można by jednak oczekiwać od takiego sprzętu czegoś więcej, no szczególnie, że zdalną grę z PlayStation 5 odpalimy sobie też na własnym telefonie czy własnym tablecie. Na portalu nie możemy zainstalować żadnych aplikacji, nie możemy oglądać filmów, nie możemy oglądać YouTube'a, ani nawet słuchać muzyki przez Spotify'a. Jest to urządzenie stworzone stricte do jednego celu, czyli do grania z własne gry z naszego własnego PlayStation 5. Z tym sobie radzi dobrze, natomiast w dzisiejszych czasach to jest trochę mało. Jeżeli chcecie go wykorzystywać właśnie wyłącznie do tego jednego celu, no to z portala powinniście być zadowoleni. Nie zmienia to jednak faktu, że obecnie jest to takie urządzenie trochę zrobione na pokaz, bo w sumie potrafi dokładnie to co telefon czy tablet. Może tablet nie jest aż tak wygodny, natomiast na pewno jest tańszy, no i jest bardziej funkcjonalny od samego portala, który też, o ironię, jest przecież oparty na Androidzie, tyle że ten Android jest po prostu zamknięty. I stąd właśnie wynikają moje mieszane uczucia co do nowego sprzętu od Sony. Nie jest to znowu jakieś urządzenie kiepskie, na pewno da się na tym wygodnie grać, natomiast jest to urządzenie bardzo, bardzo niszowe i niewiele klientów na to urządzenie powinno się tak naprawdę zdecydować, żeby byli oni z tego urządzenia zadowoleni. A wy dajcie proszę znać, czy jesteście zainteresowani właśnie kupnem portala i czy korzystacie może ze streamingu na PlayStation 5. Jak zawsze chętnie z wami na ten temat podyskutuję. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się wam podobał, to zapraszam was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał. Jestem wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.